No a dzisiaj za oknem mamy coś takiego. Nawrót zimy. No i tak wygląda poranek dzisiejszy. No ale niebo wygląda na pogodne. No ale tutaj zamarzł śnieg. Znaczy deszcz chyba zamarzł i nie ma jak paneli odśnieżyć. A tutaj ten, zobaczymy. To samo. Spróbuję wodą z rzeki. No, wodą z rzeki stały się bardziej przejrzyste po spłukaniu, ale lód nie puścił. Chyba trzeba poczekać dopiero na słońce. Tam też trochę odszroniłem. No zobaczymy jak ten. No ale tu dookoła za to błoto zrobiło się niezłe. I tu obawiam się, że mi nóżki przymarzną do gleby. Cały czas jest mróz. Ups. No. I wszystko jest już suche jak pieprz. Tak, suchutkie. Jednak nie ma problemu zimą, żeby suszyć sobie pranie. A za oknem pełna zima. Tutaj po polaniu tych paneli wodą zrobiłem błoto wokół przyczepy. Teraz już jest lodowisko. Minęło 15 minut. Jest duży mróz. Tutaj pokazuje tylko pół stopnia minus, ale to jest 3-4 stopnie minus. Bardzo zimno jest. Nice. Grunt, żeby nie padało. Jak będzie taka pogoda jak teraz, to wyjeżdżam stąd na następne miejsce. Jeśli oczywiście nie zacznie znowu padać. A żeby się upewnić i żeby tutaj oderwać się od podłoża, bo podejrzewam, że teraz te nóżki to przymarzły tam, jak wodą zalałem. To poczekam gdzieś dopiero około 12 stąd ruszę, żeby wiedzieć na pewno jaka pogoda, bo myślę, że do następnego miejsca mam gdzieś ze 2 godziny.
miejsca. Można wystawić. Wczoraj je ładnie umyłem. No, ale trochę tam wody widzę zostało. No, ale moje działania przyniosły skutek, że zaczęło się ładowanie. Wcześniej nie było ładowania. Było 13,2, a już jest 13,1. 13,3 już jest. No, ale nie wiem, czy tutaj uda się dzisiaj ruszyć stąd, bo tam od północnego wschodu nadciągają ciężkie, ołowiane chmury. No więc jeszcze jest czas, zobaczymy, co dzień przyniesie. No i się zaczęło. Teraz mamy taką pogodę. A było tak pięknie. Te masło od razu wyciągnąłem, postawiłem najwyżej jak mogłem, żeby trochę rozmarzło. Chleb. No, chyba jeszcze czujnie kupiłem więcej, bo tutaj straszne chmury idą. Początkowo piękne, bezchmurne niebo, a teraz już z powrotem idę. No, ale tutaj przyjemne ciepełko wali. 57 stopni ma nadmuch. No, a jest prawie 22 stopnie. Rano zwiększyłem tutaj trochę ten płomień w palniku, żeby właśnie śniadanie zjeść w przyjemnej atmosferze. No, po tej stronie mam, siedząc po tej stronie, mam ładniejsze widoki, bo tutaj o łabędzie się pluskają tam w rzece. A tutaj też widzę i śnieg pada. No, idzie teraz główna chmura. Biało się zrobi. O! Akurat woda. Jednak zdołała się zagotować na tym niewielkim gazie. To dobrze, bo musiałbym wyłazić i montować nową butlę. No, w takich warunkach to nie jest przyjemne. Wody nie było zbyt dużo, ale dobrze,
bo ma mało kawy, to niech będzie tyle, żeby była w miarę mocna. Ale tutaj teraz na początku było miło, ale teraz gorąco mi się tutaj robi. Aha, od środka. Myślałem, że między szybami tam zaparowało, ale tu od tej strony, od gotowania wody. Oj, idą poważne opady. Obawiam się właśnie, że bardziej w dzień, jakbym stąd ruszył, to będą opady deszczu, nie śniegu. Śnieg w sumie jeszcze jest do przeżycia. Najgorszy jest deszcz. Trochę tu ugrzązłem. Jeszcze żeby ryby brały. No to nie ma problemu. Zostaję tu, ale łowię i coś z tego jest, a tutaj ani ryb, ani ruchu. Ale ciężka, duża ołowiana chmura idzie. Zasypie mi te panele, które tak z narażeniem swoich dłoni na odmrożenie odgarnąłem ze śniegu i ładowanie jest jak należy, no, ale śnieg zasypie je zaraz. Zobaczymy masełko. No. Opakowanie ciepłe. No. Da się chyba smarować. Może jakiś serek. No i już trochę śmieci naprodukowałem. Raczej ta pogoda nie zachęca do podróży. No, teraz akurat chwilowo troszeczkę słońca jest, ale już tam już cały horyzont z tamtej strony już jest zachmurzony, więc idą następne chmury, co mnie coraz bardziej skłania do pozostania tutaj
Bo najgorsze, co by mogło mnie spotkać podczas drogi, to właśnie nie tyle śnieg, co taki zamarzający deszcz, który padał w nocy. Że on będzie tutaj cały czas mi zamarzał na przyczepie i zwiększał jej wagę. No bo jednak tutaj ta woda trochę waży. Jak niedużo jest, to nie są wielkie ilości, ale no i poza tym nieprzyjemny jest taki deszcz. I powoduje też śliskość na drogach. A dzisiaj kawałek miałbym do przejechania po asfaltowych, publicznych drogach. I to takich trzeciej kolejności odśnieżania, więc tam żadne piaskarki zapewne nie będą jeździć. I teraz po tym oblodzonym asfalcie będzie bardzo niebezpiecznie, bo mróz cały czas trzyma. Niewiele się temperatura podniosła, było minus 0,5, teraz jest tam 0,2 plus, czyli nadal minus, no bo termometr przekłamuje ze 2-3 stopnie, więc będzie się utrzymywać prawdopodobnie temperatura w pobliżu zera przez dzisiejszy dzień. No a wtedy może być śnieg, może być deszcz, jeżeli będzie w pobliżu zera, i taki właśnie zamarzający deszcz jest najgorszą opcją z tego wszystkiego. No ale teraz trzeba by sprawdzić prognozę, jak jutro będzie. Co prawda ja jestem bardzo bezpieczny, ponieważ ja tu mogę i kilka dni następnych przesiedzieć. Trochę tutaj nudno będzie, ale jeżeli warunki będą kiepskie, to nie ma problemu. Tylko tak czy inaczej jutro bym musiał jechać po prowiant. No ale po prowiant to jadę głównie drogami leśnymi. Kawałek tylko tam po asfalcie. A ten kawałek to nawet mógłbym poprowadzić rower. A na leśnych drogach takie oblodzenie raczej nie będzie występować. No to już chyba przesada. W sumie to tak przyjemnie, tutaj w ciepełku siedzi człowiek, popija ciepłą kawę,
wygląda tam na zewnątrz, a tam zawierucha śnieżna. Tylko kiepsko, bo tutaj teraz tak jak ten o tej porze dnia radio kiepsko odbiera. No ale w sumie to nawet dobrze, bo tak w dzień tutaj mam książkę, jakieś światło, a wieczorem właśnie radio dobrze odbiera, to radia posłucham. No i niestety wczoraj wieczorem właśnie zauważyłem, że zepsułem film, który już zrobiłem z pierwszego dnia. Część tych wideoklipów z pierwszego dnia było, nie wiem dlaczego, umieściłem w folderze drugi dzień. I porządkując właśnie ten drugi dzień, patrzę, że to są z poprzedniego dnia te. Niektóre takie dosyć ważne były te wideoklipy, więc muszę na nowo zrobić ten film z pierwszego dnia. I to no właśnie dzisiaj mógłbym zrobić, bo tu w przerwach między jedną śnieżycą a drugą, kiedy słońce świeci, to ładowanie jest dobre. Więc prawdopodobnie to zrobię. I to może nawet zaraz po śniadaniu zacznę. No tak, ale dzisiejszy dzień, znaczy film z dzisiejszego dnia, no nie będzie pewnie porywający. No bo raz tam wyjdę na te ryby, spróbuję, nawet jak będzie taka śnieżyca, to spróbuję coś połowić bardziej w dole rzeki. No ale większość akcji będzie się działa tu w środku. Jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Widząc taki krajobraz, aż chciałoby się zaśpiewać Jingle Bells. No i korzystając z chwili przerwy, trzeba odśnieżyć panele, żeby to ładowanie było jakieś. A ten, mimo że ustawiony prawie że pionowo, też wymaga odśnieżenia. Na szczęście wczoraj zawiązałem tu linkami ten prezent, bo był taki silny wiatr, że w pewnym momencie zachwiało przyczepą. Aż się przestraszyłem. No ale na szczęście jest taka ciężka, że raczej tutaj wiatr jej nie powinien ruszyć. No chyba że taki, że no teraz już mamy znów, ale widać, że izolacja jest w miarę dobra, bo śnieg tak nie topnieje, mimo że słońce jest, to jednak na dachu bardzo powoli topnieje, a temperatura jest tam -2 może. Tylko
Korzystając z chwili lepszej pogody, bo już tam widzę następne chmury, wymienię tutaj kartusz. No, ale jak teraz założę, to już do końca wycieczki będzie. Zamknę, żeby się nie wychładzało. Więcej już teraz nie będę ruszał tego. No, przy okazji pozostawania tutaj włączyłem do ładowania wszystko, co się da. No, kamera niewiele była rozładowana, chyba już się naładowała, bo tylko zdążyłem zrobić chyba ujęcie tej kaczki tą kamerą. No i trochę spadło napięcie, ale nadal jest wysokie, więc można spokojnie. No, co jest? Nie otworzyło się? Gdyby tu był dostęp do internetu, to od razu film bym wrzucił na YouTube. Ale niestety nie ma. No, dobrze, że się pospieszyłem z tą wymianą tego kartusza tam gazowego, bo przerwa w tym trwała 15 minut. O, jaki wiatr się zerwał. Tak akurat wieje tak tutaj w drzwi, że nawet na szybie tutaj ten śnieg się osadza mimo tego daszku, także ten śnieg pada tak niemalże w poziomie. I to słońce świeci, ale już z tej chmury nadchodzącej wiatr zwiewa śnieg tu w moją stronę. No tam jest ten, tam dopiero chmura jest gdzieś tak. Tutaj nad nami jeszcze jest ten, przejaśnienie, ale już śnieg sypie. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. Śnieg w poziomie pada.
Oj, dobrze, że się zdecydowałem nie jechać. O, jest. To jest... Jeszcze fatalnie jest, że akurat drzwi idą na północ i prosto w drzwi mi tutaj dmuchuje, czyli jak otwieram zawsze podmuch jest. Co prawda zrobiło się trochę cieplej, bo co chwila wyłączam, no niewiele cieplej, 0,3, ale 22 stopnie, co chwila wyłączam ten grzejnik, żeby mi tu za gorąco nie było. Nie wiem dlaczego tak dobrze grzeje. No ale jest tutaj ciepełko. 22 stopnie to jest bardzo ciepło. Nie gorąco. No ale pogoda faktycznie. I tam nie widać przejaśnień. Jak tylko się zrobi przejaśnienie, będę musiał wyjść i odgarnąć śnieg z paneli, bo prawdopodobnie spadek napięcia jest spowodowany tym, że panele zasypane są. Znaczy ten chyba. Tamten jest tak ustawiony, że śnieg go nie zasypuje. Dlatego jeszcze to w miarę dobrze działa. No ale te mają 200 W, a tamten tylko 100. Faktem jest, że on jest lepiej ustawiony względem słońca niż te. To miały być przelotne opady już. Tak około 40-50 minut tak pada. Przelotności nie widać ani trochę, bo tam cały czas niebo takie ciemne. Ale myślę, że dobrze. Niech się dzisiaj wypada. Niech sypie mocno dzisiaj, żeby jutro już nie było tego śniegu ani deszczu. Teraz widać bardzo zmrożony śnieg pada. O, takie kulki wręcz. Coś ala grat. A żeby tutaj za duży ten grat nie padał. Nieźle daje, trzeba przyznać. No ale teraz rozpogodzenie było dłuższe, jakieś 30-40 minut nie padało. No, tu film się robi. Teraz bez błędu chyba. To zobaczę, co mi się zapisało w pamięci podręcznej tam. O, niedługo będzie koniec filmu. Dobrze.
No jednak nie zapisało się. Myślałem, że będę mógł tą stronę, którą przeglądałem, otworzyć tutaj, bo tam wiało mocno. No trudno, dobra, to nie. To w takim razie zobaczymy, czy tutaj mapy Google Maps mi zapisało. Tak, tutaj o Google Maps otworzyłem, właśnie po to, żeby zapisać ten. I zapisało.
Już szprycha wymieniona. Ponieważ widać przerwę w dostawie śniegu, pójdę zobaczyć tam, ile tam się zebrało tego soku z brzozy, a przy okazji wejdę na górkę i sprawdzę prognozę pogody na jutro. Ale trzeba przyznać, że w słońcu śnieg niknie w oczach. Tam na skarpie, gdzie słońce nie dociera, ani trochę nie chce zniknąć. Widać jest koło zera. Tutaj fajnie widać przy przyczepie, że tam gdzie cień był, tam się utrzymywało pokrywa śniegu. Natomiast tutaj, gdzie słońce działało, nie, tam zaraz stopnieje pewnie. Obrócę trochę panel, bo już słońce się przesunęło. O, tak będzie lepiej do słońca. No, całkiem sporo się zebrało. Tutaj niedługo będzie pełny słoik. Świetnie, bo wody mam mało. Bardzo dobrze. Później przyjdę i zabiorę. No, dzisiaj będzie zabawa w kucharza. Będę robił coś a la racuchy. Z jabłkiem. Dobra. To najpierw jaja wbiję, żeby mi się tam mąka nie przykleiła na dole. W przepisie widziałem jedno ten jajko, ale myślę, że dwa będą lepsze. Dobrze, teraz mleko, resztka mleka, jako że jutro i tak nie mam kawy, to resztkę mleka tu wleję. Dobra. Teraz mąka. Mówią, żeby przez sitko przesypywać, ale nawet mam sitko, ale żeby mi się tu jabłka zmieściły. Dobra. Teraz odrobinę sody oczyszczonej.
No dobrze, że te strunowe zapięcie jest, to będzie jeszcze kiedyś do użytku może. No i teraz cukru trochę, łyżkę jakąś. Oczywiście cukier zbrylony, no ale jak rozbrylę. Tyle powinno być ok. Te rzeczy w zasadzie można już schować. Dobrze. I teraz miksujemy. Ups. Gęsto. No ale po to mamy wodę, żeby tutaj to ciasto zrobić odpowiednią konsystencję. Tu się po brzegach poprzyklejało, ale dalej konsystencja jest za gęsta moim zdaniem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ciasto naleśnikowe, a takie rasuchy to może coś gęstszego powinno być. No teraz moim zdaniem jest ok. Aczkolwiek wolałbym więcej, jakby tego było. Jeszcze chyba dosypię łyżeczkę mąki i trochę tego i trochę wody. Jakiś dziwny odgłos wydało mi się, że słyszę. Dobra, teraz to już raczej na pewno wystarczy, bo jeszcze wodą to zrobię. Znowu coś.
Chyba jest ok. Na razie niech się stoi w tym. A jak tam film? 62%. Musiałem ten laptop zresetować, żeby jeszcze raz zaczął i chyba jest lepiej. Często ludzie robią te racuchy z jabłkami krojone takie, ale ja wolę takie, jak są rozbełtane z ciastem razem, takie moim zdaniem smaczniejsze. No, dłuższy czas piecyk nie chodzi, a tutaj 24 stopnie. Jak włączę tutaj tą kuchenkę, to będzie tutaj masakra. Będę musiał włączyć wentylację, żeby żeby zimny nadmuch był. Dobra, teraz czy to mi się tutaj zmieści? Sok puścił. Dobra, gdzie jest ta łyżka? Będę stopniowo dodawać i zobaczymy. Uj. No nie wiem. Tu już więcej nie wejdzie. Dobra. Zrobię to tak, że zacznę smażyć. A w trakcie, jak trochę mi tutaj odejdzie tego, to dołożę tych jabłek. Trochę był rozbrysk. Dobra. To na razie odstawię, żeby nie przeszkadzało. Nie ma gdzie odstawić nawet. Tylko tutaj na dół. Bo tam laptop stoi. O, nie posmarowałem oliwą. Chyba przedwczoraj czy wczoraj już zrobił się w dwóch miejscach kropki rdzawe. No, trzeba jednak smarować olejem patelnię. Zobaczymy, jak nowa butla będzie dawać. Dobra.
przekroczyło 85? Przekroczyło. Jest 87% zrobione filmu. No ale chmura naszła i tutaj mi napięcie spada. Niedobrze by było. No ale... Bo tak do 15 tylko będzie słońce gdzieś. No może 15:30. Tam zachodzi za las. Jest 14 teraz. Od razu konsumpcja na bieżąco. Gdzieś tu jest tutaj dżemik. Dobra. Gorące? Nie, jeszcze nie. Nie wstawiłem wody na herbatę. Najlepsze. No ale jak wstawię teraz jeszcze wodę, ja się tu ugotuję. Herbatę wypiję po smażeniu. Świetnie, 91%. Niedługo się skończy, tak. Jeszcze trochę, jeszcze ten olej nie jest taki rzadki, jak powinien być. No ciekaw jestem. Pierwszy raz robię takie Dla mnie to czysty eksperyment. Nie będę zdziwiony, jak się nie uda. Ale będę zadowolony, jak się uda. Dobra. Moim zdaniem już. Spróbuję najpierw z jednej kochelki. Jakby coś, to będę dodawał. Ale chyba będzie dobrze. Chyba ta jedna chochla jest akurat. Tak, tutaj by za grube to było. By się by się spiekło, a tutaj by jeszcze było półpłynne. Jednak ta chochelka jest idealna. Kupiłem dobry rozmiar. ,95%. Świetnie. No i niedługo słońce wyjdzie, chmura przychodzi. Ale jakoś teraz nie padało. Trochę jak szedłem tutaj z tej górki, to trochę zaczęło padać, jak byłem na górce i dlatego szybko wróciłem, bo mówię, tutaj zaraz mnie tam złapie śnieżyca, ale jak tu doszedłem, to przestało. O, widać, jak sotka pracuje. Że robi się bombluje. Teraz jakby przestały te chmury napływać takie ciemne.
Ale co to już 14. A ja potrzebuję jeździć co najmniej 2 godziny do jazdy. Dzisiaj już nie ma szans. No, nawet udało się nie przypalić. Ciekaw jestem, co to wyjdzie z tego. Już tutaj robi się późno. Nie wiem, czy ten da radę, bo stamtąd to jest wiatr. Czy on da radę wydmuchiwać powietrze? Oho. Tak. Inwerter przestał pracować. Koniec tam. Już tam skończył się film. Bardzo dobrze. No i kawałek czystego. Dobra. To można zamknąć. Jednak mąka wożona przez kilka miesięcy czasami się przydaje. No teraz musiałbym jechać po coś na obiad do sklepu, a nie chciało mi się. No świetnie. Zaraz. A, tego spróbuję bez tego. Żeby posmakować jaki ma smak. Całkiem dobre. Ale jabłko czuć w niewielkim stopniu. Tylko dlatego, że wiem, że tu jabłko jest, to czuję je. Będzie dobre. Znowu. To już jest minimalne.
Ależ te słońce tu grzeje. No ale dzięki wyciągowi trochę lepiej jest. Teraz trochę wiatr ustał. Niestety, bo tam jak silny wiatr jest, to ten wentylator prawdopodobnie nie dałby rady przeciw wiatrowi wypchać to powietrze stąd. Ale teraz nie wieje, tak? Więc wentylator daje radę, bo czuję, że przestało się robić tu bardziej gorąco, aczkolwiek pewnie jest to, no tak, 24,5. Może teraz będzie bardziej jabłkowe. No i oczywiście laptop uświniony. O, tego rzemiku może być za mało. Trzeba oszczędniej. Z łąki już prawie zniknął ten śnieg. W lesie tylko został. No i tu na tych zboczach, gdzie słońce nie dociera. Tutaj dotarło na zbocze, to nie ma śniegu, a tam nie jest. No i dobrze, bo jutro chcę wydobywać się stąd bez śniegu.